Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Północna Dania. Spokojny region, niewielkie miejscowości, domy oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów. Miejsca, w których ludzie znają się od lat, a codzienne życie toczy się według tych samych schematów. Mjeld, kilka kilometrów na południe od Aalborga, niczym się nie wyróżnia. To jedna z wielu takich miejscowości. Cicho, przewidywalnie i bezpiecznie, przynajmniej tak się wydaje. W jednym z domów mieszka 10-letnia Sonia razem ze swoim starszym bratem i ojcem. Rodzice są po rozwodzie, ale utrzymują dobre relacje. Nic nie wskazuje na to, że cokolwiek jest nie tak. Ostatnią osobą, która widziała Sonię, był jej starszy brat. Potem ślad się urywa. Lars był wyraźnie zaniepokojony, kiedy skontaktował się z policją. Nie widział swojej córki od poprzedniego poranka. Przeszukał całą niewielką miejscowość Mjeld, ale Sonia jakby zapadła się pod ziemię. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby wyszła z domu bez poinformowania rodziców, dokąd idzie. Matka Soni powiedziała policji, że rozmawiała z córką przez telefon 30 lipca. Lars wyjaśnił, że umówił się z Sonią, że zostanie w domu, żeby wpuścić kominiarza, który miał przyjść tego dnia. Kiedy wychodził do pracy około 6:30 rano, zarówno Sonia, jak i jej brat jeszcze spali. Gdy wrócił do domu o 15:15, znalazł w skrzynce na listy kartkę. Była od kominiarza. Napisał na niej, że był na miejscu, ale odszedł, ponieważ drzwi były zamknięte, a nikt nie odpowiadał na pukanie. Na kartce widniała nazwa firmy kominiarskiej, a także imię i numer telefonu kominiarza. Mężczyzna miał na imię Jan. Kiedy Lars wrócił do domu, od razu zauważył coś niepokojącego. Śniadanie wciąż stało na stole. Zauważył też, że wycieraczka, która zwykle leżała pod drzwiami, znajdowała się teraz w środku, na podłodze w kuchni obok stołu. Według relacji starszego brata Sonia siedziała i jadła śniadanie, kiedy wychodził z domu około godziny 10. Mijały kolejne godziny, a Soni wciąż nie było. Lars zaczął dzwonić najpierw do swojej byłej żony, potem do swojego ojca. Nikt z nich nie widział Soni, ani nie miał z nią kontaktu. Z każdą kolejną minutą było jasne, że to nie jest zwykłe spóźnienie. Lars poprosił o pomoc sąsiadów. Wspólnie zaczęli sprawdzać okolice, a następnie odwiedzili koleżanki i kolegów Soni z klasy. Bez rezultatu. Soni nigdzie nie było. Około 2:30 w nocy Lars skontaktował się z policją, zgłaszając zaginięcie swojej 10-letniej córki. Rozpoczęto natychmiastowe poszukiwania. Na miejsce wysłano 2 patrole z psami tropiącymi. Przeszukano dokładnie cały dom, pomieszczenie po pomieszczeniu, a także teren wokół budynku. Wszystko wskazywało na to, że Sonia nigdzie nie wychodziła. Jej telefon komórkowy, rower, szczoteczka do zębów, a nawet śpiwór – wszystko było na miejscu. Brakowało tylko jej. Poszukiwania szybko rozszerzono. Do akcji włączono śmigłowce i zespoły nurków, ale mimo tego Sonia wciąż pozostawała nieuchwytna i niewidzialna. Wczesnym rankiem w piątek, 1 sierpnia, policja skontaktowała się z kominiarzem, aby przeprowadzić z nim rozmowę telefoniczną. Jan wyjaśnił, że został wysłany pod adres w Mjeld przez firmę, w której pracował. Na miejscu pojawił się między godziną 11 a 12, ale wydaje mi się, że było bliżej południa, powiedział. Kiedy zadzwonił do drzwi, nikt nie otworzył. Zajrzał przez okno do salonu.
Nie dostrzegł nikogo w środku, ale zauważył, że telewizor był włączony. Postanowił najpierw wykonać swoją pracę u sąsiada, a potem wrócić. Około 10 minut później ponownie zapukał do drzwi domu Soni. Tym razem również nikt nie odpowiedział. Zajrzał jeszcze raz przez okno, telewizor był już wyłączony. W środku nadal nie było widać nikogo. Jan napisał krótką wiadomość do właściciela domu, że był na miejscu, ale nie mógł wykonać pracy, ponieważ drzwi były zamknięte. Kartkę zostawił w skrzynce na listy i odjechał. Po powrocie do firmy opowiedział o całej sytuacji swojemu przełożonemu. Obaj uznali, że zachowanie osób znajdujących się w domu, jeśli ktoś tam w ogóle był, było co najmniej nietypowe. Relacja Jana jednak od początku zwróciła uwagę śledczych. To, co opisywał, nie pasowało do sytuacji, z którą mieli do czynienia. Najpierw telewizor był włączony, później był wyłączony, a mimo to nikt nie otwierał drzwi. To oznaczało jedno: ktoś mógł znajdować się w środku i nie chciał zostać zauważony? Dodatkowo Jan był jedną z ostatnich osób, które znajdowały się w bezpośrednim otoczeniu domu w czasie, kiedy Sonia mogła tam jeszcze przebywać. Policja zaczęła dokładniej przyglądać się jego zeznaniom. Sprawdzono każdy szczegół, godziny, kolejność zdarzeń i zachowanie. W trakcie weryfikacji wyszło na jaw, że Jan był już wcześniej łączony z inną sprawą. To wystarczyło, by podjąć kolejne kroki. Podjęto decyzję o jego zatrzymaniu i przesłuchaniu. O godzinie 7:35 został zabrany z miejsca pracy. Sprawiał wrażenie zaskoczonego i bardzo zdenerwowanego. Policjanci zabezpieczyli jego samochód służbowy srebrnego Nissana Sany. W środku znajdowały się narzędzia, a na dachu przymocowana była aluminiowa drabina. Pojazd zamknięto i pozostawiono na miejscu. W tym samym czasie do domu Soni skierowano techników kryminalistyki. Dom został uznany za miejsce zdarzenia. Powodem była m.in. wycieraczka znaleziona na środku kuchni. Na podłodze widoczne były także ślady, przeciągnięte smugi piasku oraz ciemne, liniowe zabrudzenia. Przesłuchano również starszego brata Soni. Wyjaśnił, że wstał około 8:30 rano. Ojciec był już wtedy w pracy. Sonia nadal spała w swoim pokoju. Później zjadł śniadanie razem z chłopcem z Finlandii, który mieszkał u nich przez pewien czas. Obaj mieli tego dnia wziąć udział w wydarzeniu w Wolebek. Nieco później obudziła się Sonia. Zeszła do kuchni w piżamie i zaczęła jeść śniadanie. O godzinie 10:05 on i jego kolega wyszli z domu. Starszy brat był pewien jednego. Wycieraczka nie znajdowała się wtedy na podłodze w kuchni. Wieczorem około godziny 21:00 wrócili do domu. Dopiero wtedy ojciec zorientował się, że Sonia zniknęła. Na dole przy schodach znajdowała się sterta suchych liści i gałęzi. Jednym z kluczowych świadków był sąsiad Nils. 30 lipca otrzymał od Jana kartkę z informacją, że następnego dnia przyjdzie wyczyścić komin. Nie podano jednak konkretnej godziny. 31 lipca przed południem Nils pracował w ogrodzie. Z jego posesji widać było dom Soni. Około godziny 10:00 zauważył samochód kominiarza zaparkowany przodem do domu. Po chwili zobaczył Jana, który wyszedł z budynku i podszedł do bagażnika. Otworzył go, wyjął szczotkę kominiarską oraz wiadro, po czym skierował się z powrotem w stronę domu. Nils nie widział wejścia, więc nie mógł stwierdzić, czy Jan rzeczywiście wszedł do środka. Założył, że kominiarz wkrótce skończy pracę u sąsiadów i wróci do niego. Wrócił więc do swoich zajęć i czekał. A czas mijał. O godzinie 10:50 Jan wciąż nie pojawił się u niego. Nils wyszedł więc na drogę, żeby sprawdzić, co się dzieje. Zauważył, że samochód kominiarza został przestawiony. Teraz był zaparkowany tyłem do domu. Chwilę później Jan wyszedł z budynku i obszedł samochód. Nie miał nic w rękach. Spotkali się na drodze. Jan powiedział, że przyjdzie za chwilę. Nils wrócił do domu na lunch. Dopiero około 11:30 Jan pojawił się u niego, tym razem z wiadrem i sprzętem do czyszczenia komina. Podczas rozmowy Nils zapytał, czy dzieci są w domu. Jan odpowiedział krótko: nie, ale drzwi są otwarte. Przez około 15 minut, które spędził na pracy, zachowywał się spokojnie i opanowanie. To, co zobaczył Nils, nie było jedynym elementem, który zwrócił uwagę policji.
Zestawiając jego zeznania z relacją Jana, śledczy zaczęli dostrzegać pierwsze niespójności. Czas się nie zgadzał, zachowanie również. Jan twierdził, że nikt nie otworzył drzwi, a jednak telewizor był włączony, a kilka minut później wyłączony. Pojawiła się też kolejna nieścisłość. Według Jana drzwi do domu miały być otwarte, a mimo to, jak twierdził, nikogo w środku nie było. Na policji zeznawał jednak inaczej. To nie pasowało do reszty jego relacji. Samochód został przestawiony i przez dłuższy czas nie było jasne, co dokładnie robił w tym domu. Policja zaczęła sprawdzać jego wersję wydarzeń znacznie dokładniej. Weryfikowano godziny, porównywano zeznania świadków, analizowano każdy szczegół. W pewnym momencie zapadła decyzja, żeby przyjrzeć się Janowi bliżej. Został wezwany na przesłuchanie. Podczas rozmowy powtórzył swoją wcześniejszą wersję wydarzeń, tym razem bardziej szczegółowo. Twierdził, że wiedział, że ktoś ma na niego czekać, ale nie spotkał nikogo, kiedy pojawił się na miejscu. Jednocześnie śledczy zdecydowali się sprawdzić wszystko, co mogło mieć związek z jego pracą. Przeszukano jego warsztat, zabezpieczono kontener ze sprzętem oraz samochód służbowy do dalszych badań. Podczas oględzin pojazdu znaleziono na dachu resztki suchych gałęzi i liści. To samo, co wcześniej zauważono w domu. To jednak nie był koniec. W bagażniku oraz na części narzędzi należących do Jana ujawniono ślady krwi. Zabezpieczono również inne ślady i dopiero wtedy śledczy zaczęli poważnie rozważać, czy Jan może mieć z tą sprawą coś więcej wspólnego. Przesłuchano również partnerkę Jana. Nie była w stanie powiedzieć zbyt wiele o tym, gdzie przebywał 31 lipca ani 1 sierpnia. Rozmawiała z nim telefonicznie 2 razy 31 lipca. Za każdym razem wydawał się pogodny. Nie potrafiła sobie wyobrazić, że mógł mieć cokolwiek wspólnego z zaginięciem Soni. Technicy kryminalistyki przeprowadzili oględziny domu Soni. W piwnicy znaleziono ślady wskazujące na to, że coś zostało przeciągnięte lub przesunięte po podłodze, a następnie wniesione po schodach na górę. Piwnica nie nosiła śladów walki ani innych aktów przemocy. Całe pomieszczenie zostało sprawdzone przy użyciu specjalistycznego oświetlenia. Nie ujawniono śladów krwi. Śledczy wykorzystali plan pracy Jana, aby skontaktować się z klientami, których miał odwiedzić w dniu zaginięcia Soni. Podczas przesłuchań okazało się, że część wizyt, o których mówił Jan, nie zgadzała się z relacjami klientów. Zwrócono mu na to uwagę. Jan wyjaśnił, że zamienił kolejność 2 wizyt, ponieważ jeden z klientów zadzwonił i poinformował, że nie może dotrzymać ustalonego terminu. To częściowo wyjaśniało rozbieżności. Jednak czasy podawane przez Jana nadal nie zgadzały się z ustaleniami śledczych. Tłumaczył to tym, że zazwyczaj nie zwraca uwagi na dokładne godziny i dlatego mógł coś pomylić. Jan zaprzeczył, że był w domu Soni około godziny 10, jak twierdzi świadek sąsiad Nils. Utrzymywał, że pojawił się tam najwcześniej o godzinie 10:35. Według jego relacji, gdy nikt nie otworzył drzwi, wrócił do samochodu, gdzie siedział przez chwilę, palił papierosa i przygotowywał dokumenty dla kolejnego klienta. Wyjaśnił również, że brakowało mu jednego z narzędzi, metalowego elementu używanego przy pracy i przypuszczał, że mógł mu wypaść z samochodu, kiedy otwierał bagażnik. Świadek Nils przedstawił jednak inną wersję wydarzeń. Według niego Jan przebywał przy domu Soni znacznie dłużej, nawet do 50 minut. Jan temu zaprzeczył. Twierdził, że był tam nie dłużej niż 15 do 20 minut. W trakcie przesłuchania pojawiła się kolejna informacja. Odnaleziono ciało Soni. Przesłuchanie zostało natychmiast przerwane. Ciało Soni zostało odnalezione o godzinie 18:15 przez przewodnika psa tropiącego w rejonie niedaleko harcerskiej chaty. Gdy znajdował się w pobliżu zabudowań, pies nagle wyraźnie zaznaczył trop. Przewodnik natychmiast pobiegł w kierunku, który wskazywało zwierzę. Kilka metrów w głąb lasu znajdowało się ciało dziewczynki. Leżała na plecach z nogami wyprostowanymi, a głową skierowaną w bok. Jej ręce znajdowały się pod plecami, co sprawiało wrażenie, jakby mogły być wcześniej związane, jednak nie znaleziono żadnego materiału wiążącego. Miała na sobie jedynie część odzieży.
Na trawiastym terenie w pobliżu miejsca odnalezienia ciała widoczne były 2 wyraźne ślady opon. Prowadziły one w stronę miejsca, gdzie znaleziono Sonię. Pierwszy z nich zaczynał się w miejscu, które naturalnie mogło służyć jako wjazd na teren. Drugi znajdował się nieco dalej, na południe. Nie udało się jednoznacznie ustalić, który z nich był śladem wjazdu, a który wyjazdu. Podłoże było zbyt miękkie, aby zabezpieczyć czytelne odciski bieżnika. Nie było więc możliwe przypisanie śladów do konkretnego pojazdu. Zauważono jednak coś istotnego. Od jednego ze śladów opon prowadziły wyraźne ślady przeciągania. Kończyły się dokładnie w miejscu, gdzie znajdowało się ciało. To wskazywało, że ciało zostało wyjęte z pojazdu i przeciągnięte w głąb lasu. Podczas oględzin stwierdzono obecność ciemnego, przypominającego sadzę materiału na ciele. Na szyi znajdowały się wyraźne ślady wskazujące na ucisk. Zaobserwowano także oznaki charakterystyczne dla duszenia. Na podstawie temperatury ciała oraz aktywności owadów biegły sądowy ustalił, że ciało znajdowało się w tym miejscu od pewnego czasu, najprawdopodobniej od 31 lipca. Przyczyną śmierci było najprawdopodobniej uduszenie. Wszystko wskazywało na to, że dziewczynka przebywała wcześniej w innym miejscu, a następnie została przeniesiona w miejsce odnalezienia. Nie znaleziono dowodów, które wskazywałyby, że do śmierci doszło właśnie tam. Jan został ponownie przesłuchany, tym razem w obecności adwokata. W trakcie tego przesłuchania przyznał się do zabójstwa Soni. Wyjaśnił, że zdarzenie miało miejsce w domu podczas jego pracy. Według jego relacji dziewczynka miała mu przeszkadzać. Przyznał, że doprowadził do jej śmierci, a następnie wyniósł ciało z domu. Umieścił je w samochodzie i przez pewien czas jeździł po okolicy. Ostatecznie zatrzymał się w pobliżu harcerskiej chaty. Wyjął ciało z pojazdu i przeciągnął je około 10 metrów w głąb lasu. Po opuszczeniu miejsca zdarzenia pozbył się części przedmiotów związanych z tym, co się wydarzyło. Potem wskazał policji miejsce, w którym je pozostawił. Jan został zapytany, jak wyjaśnia wcześniejsze rozbieżności w swoich zeznaniach. Podtrzymał swoje przyznanie się do zabójstwa, jednocześnie zaprzeczył, że przyszedł do domu z zamiarem zabicia Soni. Nie chciał jednak odnosić się szerzej do tej kwestii i odmówił dalszych wyjaśnień. Sekcja zwłok Soni została przeprowadzona w sobotę 2 sierpnia. Przyczyną śmierci było uduszenie w wyniku ucisku na szyję. Podczas badania ujawniono obrażenia w okolicach intymnych, które mogły wskazywać na wykorzystanie seksualne, jednak nie stwierdzono uszkodzeń błony dziewiczej. Pobrano szereg próbek do dalszych analiz. Między innymi zabezpieczono nieokreśloną substancję znalezioną we włosach i na karku. Ubrania zostały przekazane do dalszych badań kryminalistycznych. Policja przeszukała miejsca wskazane przez Jana, gdzie według jego relacji wyrzucił część odzieży i przedmiotów należących do dziewczynki. Odnaleziono m.in. kombinezon roboczy, drewniane buty, koszulkę oraz spódnicę. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone i przekazane do badań. Tego samego dnia, 2 sierpnia, Jan został doprowadzony do sądu w Olborgu. Był już gotów złożyć wyjaśnienia. W dużej mierze powtórzył swoją wcześniejszą wersję wydarzeń. Dodał jednak, że w momencie, gdy zorientował się, że Sonia nie żyje, ogarnęła go panika. Miał mdłości i zaczął płakać. Zaprzeczył, aby dopuścił się wobec niej jakichkolwiek zachowań o charakterze seksualnym. Twierdził, że nie interesuje się dziećmi w ten sposób i podkreślał, że sam ma przecież wnuki. Jego obrońca oświadczył, że Jan przyznał się do użycia przemocy, która doprowadziła do śmierci, jednak zaprzecza, jakoby miał zamiar pozbawić dziewczynkę życia. Z tego powodu nie odniósł się wprost do postawionych zarzutów. Nie sprzeciwił się jednak zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na okres 4 tygodni. Mieszkanie Jana zostało przeszukane 4 sierpnia. Zabezpieczono jego komputer. W trakcie przeszukania znaleziono materiały pornograficzne oraz filmy o takiej treści. Część z nich miała tytuły sugerujące tematykę z udziałem bardzo młodych osób. Zabezpieczono również przedmioty o charakterze seksualnym. Podczas kolejnego przeszukania, kilka dni później, odnaleziono dodatkowe materiały. Wśród nich znajdowały się fotografie młodej dziewczyny oraz koperta zawierająca materiał biologiczny.
pomieszczeniu piwniczym przynależącym do mieszkania ujawniono dużą ilość materiałów przedstawiających nielegalne treści z udziałem osób nieletnich. Znaleziono także elementy odzieży należącej do dziewczynek, m.in. bieliznę oraz spódnicę w rozmiarze odpowiadającym dziecku w wieku około 8 lat. Zabezpieczono również inne ubrania oraz przedmioty należące do kobiet. W miejscu pracy Jana technicy kryminalistyki przeszukali kontener przeznaczony na odpady. Na jego dnie znajdował się czarny worek foliowy. W środku znajdowały się m.in. podarte kartki papieru. Na fragmentach widniało nazwisko Jana oraz zapisy odnoszące się do różnych dziewczynek. Ustalono, że podarte kartki odnalezione w worku były powiązane z tą samą sprawą. Jan Tilstad był ich autorem. Właściciel firmy kominiarskiej potwierdził, że dziewczynki, o których Jan sporządzał notatki, pochodziły z rodzin będących klientami firmy. W worku znajdowały się również elementy dziecięcej odzieży, koszulka, spódnica oraz lekka kamizelka ochronna wykonana z papierowego materiału. Koszulka była wyraźnie zabrudzona, szczególnie w okolicach ramion. Została rozcięta z przodu, a w rejonie szyi znajdowały się ślady krwi. Ustalono, że odzież została przecięta jeszcze przed jej umieszczeniem w worku. Jan miał również obrażenia. Na jego ciele znajdowały się ślady wskazujące na kontakt z sadzą i pyłem. Jego odzież robocza była zabrudzona materiałem tego samego typu. Jeden z elementów odzieży został odnaleziony w wiadrze. W tym samym wiadrze zabezpieczono również włosy oraz ślady krwi. Na ciele Soni ujawniono ślady DNA należące do innego człowieka. Ilość materiału genetycznego była jednak zbyt mała, aby przeprowadzić pełną analizę. Nie stwierdzono obecności nasienia. Przeprowadzone analizy wykazały coś istotnego. Prawdopodobieństwo, że ślady krwi znalezione w samochodzie Jana oraz na jego odzieży roboczej pochodzą od Soni były ponad 1 milion razy większe niż w przypadku losowo wybranej osoby z populacji Danii. Jan został ponownie przesłuchany. Tym razem poinformowano go również, że jest podejrzany o posiadanie nielegalnych materiałów z udziałem nieletnich. Przyznał się do posiadania 2 płyt CD zawierających takie treści. Twierdził, że otrzymał je od znajomego. W trakcie postępowania wielokrotnie próbował przerzucić odpowiedzialność na tę osobę. Podkreślał, że sam jest heteroseksualny i nigdy nie miał kontaktów seksualnych z dziećmi. Jan został również przesłuchany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym wobec dziecka poniżej 12 roku życia. Zaprzeczył tym zarzutom. Zaprzeczył także, aby dopuścił się wobec Soni jakichkolwiek czynów o takim charakterze. Twierdził, że jeśli pojawiły się jakiekolwiek ślady, musiały powstać w inny sposób. Nie potrafił wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w piwnicy. Utrzymywał, że nie pamięta tego momentu. Nie potrafił również wyjaśnić, dlaczego przeciął odzież Soni zamiast ją po prostu zdjąć. Jan został poddany badaniu psychiatrycznemu. W opinii końcowej stwierdzono m.in., że nie cierpi on na zaburzenia psychiczne, które mogłyby zaburzyć jego kontakt z rzeczywistością. Nie było również podstaw, aby uznać, że w momencie zdarzenia nie rozumiał tego, co robi lub nie miał kontroli nad swoim zachowaniem. Został uznany za osobę poczytalną i zdolną do poniesienia odpowiedzialności karnej. Nie stwierdzono także, aby stanowił tak poważne zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności innych osób, które uzasadniałyby zastosowanie środka zabezpieczającego zamiast kary więzienia. Jan został oskarżony o 3 czyny. Po pierwsze o zabójstwo Soni poprzez uduszenie, w tym ucisk i zaciśnięcie na szyi. Po drugie o dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym wobec niej w związku ze zdarzeniem oraz po trzecie o posiadanie nielegalnych materiałów przedstawiających osoby nieletnie. Prokurator wniósł o wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Jan złożył wyjaśnienia dotyczące dnia zabójstwa 31 lipca 2003 roku. Powiedział, że tego dnia był w złej kondycji fizycznej i od rana czuł się źle. Od pewnego czasu był w depresji i rozważał odejście z pracy. Klienci często byli niezadowoleni, a praca była monotonna. Po przebytym zakrzepie zaczął odczuwać lęk wysokości. Twierdził, że rzadko był chwalony przez przełożonych, natomiast często słyszał krytykę, gdy coś nie zostało wykonane prawidłowo. Dodatkowo jego partnerka naciskała, aby pozostał w pracy,
ponieważ, jak mówiła, nie było ich stać na jego odejście. Zanim przyjechał do domu Soni 31 lipca, odwiedził 3 klientów. Na miejsce dotarł niedługo po godzinie 10. Kiedy zadzwonił do drzwi, nikt nie otworzył. Zajrzał przez okno i zobaczył dziewczynkę siedzącą w salonie, oglądającą kreskówki. Uznał, że może mieć około 13, może 14 lat. Wrócił do samochodu i cofnął go bliżej wejścia do domu, aby móc wnieść odkurzacz. Gdy samochód podjechał bliżej, drzwi otworzyła Sonia. Jan zapytał: „Czekałaś na mnie?” Odpowiedziała, że tak. Wniósł odkurzacz do środka i rozpoczął pracę. Sonia pozostawała w salonie i nadal oglądała telewizję. Po około 50 minutach zakończył pracę i wyniósł odkurzacz z powrotem do samochodu. Następnie miał sprawdzić piec. Zapytał Sonię, gdzie się znajduje. Początkowo wskazała inne miejsce. Po chwili wyjaśniła, że piec znajduje się w piwnicy. Zaprowadziła go do drzwi prowadzących w dół, otworzyła je i pokazała, jak włączyć światło. Jan opisał, że sposób, w jaki się do niego odzywała, odebrał jako irytujący. Zszedł w kierunku pieca. Sonia stała przed nim. Poprosił, żeby się odsunęła. Według jego relacji zachowywała się w sposób, który uznał za przeszkadzający i irytujący. Nie odsunęła się od razu. Stała w odległości około metra przed nim. Powtórzył polecenie. „Odsuń się”. Zrobiła niewielki krok w bok i zapytała: „Do czego tego użyjesz?” Wskazała na narzędzie, które trzymał w ręku. W tym momencie, jak twierdził, wszystko nagle się urwało. Opisał to jako nagły impuls. Pamiętał jedynie kilka krótkich, niepowiązanych ze sobą obrazów. Pierwszy z obrazów, który zapamiętał, dotyczył momentu, gdy trzymał obie dłonie na szyi Soni. Jego kciuki znajdowały się z przodu jej szyi, a on patrzył na jej twarz. Drugi obraz to chwila, gdy kucał obok niej i obejmował ją prawą ręką wokół szyi. Nie wiedział, czy w tym momencie jeszcze żyła. Trzeci obraz dotyczył sytuacji, w której materiał z jego odzieży roboczej był zaciśnięty wokół jej szyi. Pamiętał, że wydawała wtedy dźwięki świadczące o tym, że się dusi. Wszystkie te obrazy były bardzo krótkie i nie tworzyły spójnej całości. Kiedy, jak twierdził, odzyskał świadomość sytuacji, stał odwrócony plecami do drzwi, a Sonia leżała na podłodze. Sprawdził jej puls. Mówił, że gdyby wyczuł oznaki życia, wezwałby pomoc. Nie wyczuł jednak pulsu. Zareagował silnie emocjonalnie. Miał łzy w oczach i odczuwał fizyczny dyskomfort. Bał się, że zostanie odkryty. Jednocześnie twierdził, że żałuje tego, co się stało i że nie miał zamiaru doprowadzić do jej śmierci. Utrzymywał, że chciał jedynie, by zostawiła go w spokoju. Według jego relacji uznał, że musi usunąć ciało z domu. Obawiał się, że ktoś może zauważyć jego samochód stojący przed budynkiem. Działał pod wpływem paniki. Nie był w stanie jej podnieść. Przeciągnął ją więc z piwnicy do części mieszkalnej, wykorzystując materiał, który był owinięty wokół jej szyi. Zajęło mu to kilka minut. Następnie przeniósł ją do kuchni. Zauważył wtedy, że część jej odzieży zsunęła się. Zszedł ponownie do piwnicy, aby ją zabrać. Po powrocie przeciągnął ją dalej do salonu. Usunął z drogi dywan. Otworzył drzwi. Następnie wyniósł Sonię i umieścił ją w bagażniku swojego samochodu. Według ustaleń śledczych Sonia musiała stawiać opór. Wskazywały na to m.in. obrażenia na dłoniach Jana. Miał on zadrapania i otarcia na obu rękach. Urazy, które, jak twierdził sam, nie były obecne, gdy przyjechał do domu Soni. To sugerowało, że powstały w trakcie zdarzenia. Od momentu śmierci Soni do chwili, gdy Jan odjechał spod jej domu, minęło około 10 minut. W tym czasie rozmawiał jeszcze z sąsiadem, mówiąc, że przyjdzie do niego za około 10 minut. Na miejscu zdarzenia zostawił wiadro. Był dobrze zorientowany w okolicy. Pojechał w kierunku terenu, gdzie znajdowały się harcerskie chaty. Tam postanowił pozbyć się ciała. Zaparkował samochód możliwie blisko skraju terenu. Chwycił materiał odzieży roboczej, który był zaciśnięty wokół szyi Soni i wyciągnął ją z bagażnika. Przeciągnął ją i pozostawił przy pierwszej linii drzew. Wciąż znajdował się w stanie silnego napięcia. Obawiał się, że zostanie przyłapany. Zauważył, że koszulka Soni oraz jego odzież robocza były zabrudzone krwią. W panice zaczął niszczyć odzież. Przecinał ją i rozrywał.
Działał w celu usunięcia śladów, które mogłyby go powiązać ze zdarzeniem. Na miejscu przebywał około 5 minut. Poprawił jej odzież. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Pozostałe elementy odzieży zabrał ze sobą. Następnie pojechał na parking przy pobliskim kościele. Tam zapalił papierosa i napił się kawy, próbując się uspokoić. Po pewnym czasie wrócił do domu. Zabrał pozostawione wcześniej wiadro. Wyłączył telewizor. Zostawił kartkę w skrzynce pocztowej, informując, że był na miejscu, ale nikt nie otworzył drzwi. Następnie udał się do sąsiada i wykonał u niego swoją pracę. Około godziny 15 wyrzucił odzież Soni do kontenera przy swoim miejscu pracy. Zakończył pracę o godzinie 15:15. Przed wyjściem podarł kartki z zapisanymi nazwiskami i opisami, a następnie wyrzucił je do tego samego kontenera. Biegły sądowy wyjaśnił, że obrażenia powstałe w okolicy intymnych Soni powstały jeszcze za jej życia. Aby mogły się pojawić, konieczny był przepływ krwi, co oznacza, że dziewczynka w tym czasie żyła. Obrażenia te mogły powstać w wyniku działania tępym narzędziem. Nie musiały być spowodowane poprzez stosunek seksualny. Ekspert z Instytutu Technologicznego w Aarhus przeanalizował zabezpieczone substancje. Zawierały one m.in. metyloparaben i glicerynę. Te same składniki znajdowały się w środku nawilżającym znalezionym u Jana. Występują one również w innych produktach, takich jak kosmetyki do włosów. Biegli ocenili, że bardziej prawdopodobne jest, iż substancja znaleziona na ciele Soni pochodziła z produktu odpowiadającego temu zabezpieczonemu u Jana. Zwrócili uwagę, że gdyby była to substancja do włosów, powinna znajdować się na większej ich powierzchni, a nie tylko w okolicy karku. Wyrok został ogłoszony przez sąd apelacyjny Westre Landstret 30 września 2004 roku. Ława przysięgłych uznała Jana za winnego wszystkich zarzucanych czynów. Został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uznał, że kara dożywocia jest wystarczająca i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków zabezpieczających. Przy wymiarze kary uwzględniono fakt, że ofiarą była 10-letnia dziewczynka, a czyn został popełniony w miejscu, gdzie Jan wykonywał swoją pracę. Został również uznany za winnego dopuszczenia się czynów o charakterze seksualnym wobec Soni przed jej śmiercią. W związku z tym przyjęto, że zabójstwo miało związek z takim przestępstwem. Został zobowiązany do wypłaty odszkodowania rodzicom Soni. Jan złożył apelację do Sądu Najwyższego. W maju 2005 roku wyrok został utrzymany w mocy. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tej historii. Jeśli uważacie, że ten materiał był wartościowy, zostawcie subskrypcję, komentarz i udostępnijcie go dalej. To naprawdę pomaga rozwijać ten kanał i docierać do nowych widzów. Dziękuję również moim patronom i sponsorom za wsparcie. To dzięki Wam powstają kolejne odcinki. Na koniec ważna informacja. Kanał ma już nową nazwę oraz logo. To pierwszy etap zmian, które będą pojawiać się stopniowo. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.